Cieszymy się z wyników wypracowanych przez spółkę w trzecim kwartale 2021. Jako podsumowanie mogę powiedzieć, że zrealizowaliśmy do tej pory w 2021 150% wyników, które spółka zrealizowała za cały zeszły rok, który również był dla spółki bardzo dobry. Zrealizowaliśmy 150% przychodów zeszłorocznych po 3 kwartałach tego roku i również zysk netto jest o blisko 150% wyższy niż w całym 2020 roku, który, tak jak mówię, był rekordowy dla spółki. Te wyniki, ta dynamika rosnąca, powtarzalna dynamika trzycyfrowa bierze się z zaangażowania i pasji naszego zespołu, zarówno pracowników, współpracowników, partnerów i dystrybutorów, ale również personelu medycznego, który na co dzień korzysta z naszych rozwiązań. Korzystając z okazji, chcę podziękować wszystkim tym osobom za zaangażowanie i rozwój i oferowanie naszych rozwiązań, bo wiemy, jak ważna poza pasją, zaangażowaniem jest również troska o dobro pacjenta i efektywność w opiece medycznej. Wrzesień był pierwszym miesiącem w tym roku, w którym spółka korzysta z ulgi IP Box. To jest ulga umożliwiająca wykorzystanie 5% podstawy opodatkowania podatku dochodowego podmiotów, które posiadają własność intelektualną oferowanych, rozwijanych rozwiązań. Medap korzysta z tego rozwiązania, dlatego że jest właścicielem rozwiązania Carna Life Holo i Carna Life System, które stanowią blisko 95% realizowanych przez spółkę przychodów. Jesteśmy dumni z tego, że Medap został wybrany przez Google jako jeden z 15 najlepszych spółek w obszarze medtechu. Ewidentnie widać, że wchodzimy na radary, interesują się nami globalni gracze, którzy widzą w naszej technologii potencjał do skalowania nie tylko na rynku krajowym, rynkach europejskich, ale myślimy o tym szerzej. Spółka systematycznie rozwija technologię, zarówno w obszarze zdalnej diagnostyki i monitorowania, to jest Carna Life System, ale też aplikacji do wizualizacji holografii 3D Carna Life Holo. Przeprowadziliśmy blisko 200 zabiegów z wykorzystaniem naszych rozwiązań w szpitalach w obszarze kardiologii, onkologii, ortopedii, laryngologii. To wynika m.in. z tego, że coraz więcej naszych rozwiązań jest oferowanych przez partnerów i dystrybutorów na rynkach zagranicznych. W tym roku spółka podpisała umowę z dystrybutorem Wielkiej Brytanii, Francji, Luksemburgu, a od 3 tygodni jesteśmy również obecni w Brazylii. Podpisana umowa z firmą Mytech w Brazylii oznacza wejście Medapu nie tylko na kolejny kontynent poza Europę, ale również obecność na jednym z najdynamiczniej rozwijających się rynków, które wykorzystuje nowoczesną technologię. Brazylia to 216 milionów mieszkańców, 5. co do wielkości kraj na świecie. 216 milionów mieszkańców to blisko połowa mieszkańców całej Unii Europejskiej. Dla nas jest to gigantyczny rynek, na którym jest blisko 6 tysięcy szpitali. Część z tych szpitali koncentruje się na tych obszarach, oferuje te usługi, które są dla nas podstawowym zakresem specjalizacji oferowanych i wykorzystywanych przez nasze technologie, zarówno w zakresie Carna Life Holo, jak i Carna Life System. Głównymi kompetencjami Medapu jest obszar sztucznej inteligencji, big data analizy i wizualizacji oraz modelowanie 3D wykorzystywane w medycynie. Wierzymy, że stały rozwój technologii, którą posiadamy i rozwijamy, pozwoli nam utrzymać pozycję jednego z liderów medtechu w Europie, w Polsce i kontynuować ekspansję zagraniczną nie tylko w Europie, nie tylko w Brazylii, ale zrobić również krok do wejścia w perspektywie na rynek Stanów Zjednoczonych.